Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie pisankę ze spękaniami jednoskładnikowymi. Jako obiektu użyłam jajka z ceramiki biskwitowej, czyli takiej surowej, i farba mineralna, którą tutaj wybrałam w kolorze niebieskim, będzie się tej pisanki idealnie trzymać, dlatego nie używam żadnego podkładu. Jeżeli miałabym użyć podkładu, to tylko żeby zaizolować tą powierzchnię, żeby nie była tak bardzo chłonna. Farba ma bardzo wdzięczną nazwę Lucy in the Sky, jeden z moich ostatnio ulubionych kolorów, i pokryłam tą pisankę dwukrotnie. Teraz oddzielę górną i dolną część pisanki za pomocą taśmy malarskiej. Mniej więcej 1/3 do 2/3 można troszeczkę przesunąć w górę lub w dół, w zależności od gustu, będzie widać na filmie dokładnie po co. Górną część pisanki, tą oddzieloną taśmą malarską, pokrywam medium do spękań jednoskładnikowych. I to medium nakładam w taki dosyć charakterystyczny sposób na krzyż. Celowo nie pokrywam tej pisanki wzdłuż, tak jak to często się pojawia na opisach, dlatego że uważam, że jest to w jakimś sensie błędem w sztuce. Chcę, żeby moje spękania były takie niejednolite, kwadratowe, pajączkowate, i dlatego właśnie pokrywam 2 warstwami medium do spękań w taki charakterystyczny sposób. Drugą ważną rzeczą jest narzędzie do nakładania farby akrylowej. Używam pędzla gąbkowego. To jest o tyle istotne, że jeżeli użyję pędzla zwykłego, to bardzo trudno jest farbę nałożyć jednolicie, tak żeby to wyglądało dobrze. I używam dosyć dużo farby właśnie po to, żeby spękania były wyraźne. I tu już widać, jak ta farba akrylowa zaczyna pękać. Gdybym miała ten projekt powtórzyć drugi raz, to dodałabym tutaj farby odrobinę kremowej, tak żeby pojawiły się 2 kolory. Za chwilę będzie widać dlaczego. Chodzi głównie o to, że papier ryżowy nigdy nie jest do końca jednolity. Teraz biorę pędzel, odwracam go i drugą końcówką pędzla robię takie dekoracyjne kropeczki. Ważne jest, żeby praktycznie za każdym razem dokładać tej farby, w przeciwnym razie te kropeczki będą naprawdę prawie niewidoczne, a chodzi o to, żeby były wręcz wypukłe i nie takie mikroskopijne. I dookoła sobie tymi kropeczkami ozdabiam. Warto to wcześniej poćwiczyć. No i teraz właśnie wyrywam papier ryżowy. On wydaje się być śnieżno-biały, natomiast nie jest taki do końca i niestety odkryłam to już po przyklejeniu, a po spękaniach za bardzo nie da się malować, bo się je po prostu zamaluje. Wyrywam 2 takie same symetryczne motywy i ponieważ pisanka jest zaokrąglona, dokładnie nacinam właśnie dookoła mój motyw. Nacinam w kierunku środka, tak żeby jakby nie poprzecinać ważniejszych elementów. Motyw zwykle sam troszeczkę podpowiada, gdzie te nacięcia powinny się znaleźć. I teraz smaruję klejem po wysuszonej oczywiście wcześniej farbie akrylowej, przykładam papier ryżowy i z góry dociskam pędzlem, tak żeby nigdzie nie było powietrza, żeby te nacięcia właśnie pozachodziły na siebie, i rozpoczynam lakierowanie. Lakieru tutaj przyda się dużo, naprawdę kilkanaście warstw, dlatego że papier ryżowy jest troszeczkę grubszy niż serwetka. Poza tym ma takie wzmacniające żyłki i warto byłoby, gdyby po prostu to ładnie wygładzić. Nakładam lakier co 3 warstwy szlifując, czyli 3 warstwy lakieru, szlifowanie, następne 3 warstwy, szlifowanie aż do skutku. Kiedy uznam, że ta pisanka jest już gotowa, jest dobrze polakierowana, na łączeniu między spękaniami a dolną częścią pisanki przyklejam dwustronną taśmę klejącą. Tą taśmę przyklejam dookoła, dociskam, a następnie zdejmuję ten ochronny papierek, który jest na samej górze, i dobieram do tego tasiemkę w kolorze niebieskim, ponieważ ten kolor występuje zarówno na motywie, jak i na dolnej części tej pisanki. Tu z niemałą trudnością, ale zdejmuję właśnie ten papierek, który dookoła stopniowo przylega dokładnie do tej taśmy dwustronnej, i taki trochę dłuższy niż przewidywany kawałek tasiemki będę przyklejać właśnie dookoła. Podczas kursu z florystami dowiedziałam się, że
kokardki idealnie wyglądają, kiedy tasiemek jest więcej niż jedna i żeby używać ich sporo. Tutaj udało mi się znaleźć dwie, bo takie miałam tylko w kolorze niebieskim, ale przynajmniej będzie jakieś urozmaicenie i żeby te dwie tasiemki się dobrze przykleiły, również na tej tasiemce przykleję kawałek dwustronnej taśmy malarskiej, żeby ta druga przezroczysta tasiemka chociaż w jednym miejscu dobrze się trzymała. I to będzie z tyłu. Ta taśma jest bezbarwna, dlatego też nie będzie jej widać. Można w większej ilości miejsc przykleić takie niewielkie kawałki, tak żeby ta wierzchnia tasiemka również dobrze się trzymała. No i na końcu zostało mi przyklejenie, zmontowanie tej drugiej tasiemki i zawiązanie kokardki, co nie jest proste. Gdyby było tu 3-4 tasiemki, byłoby to jeszcze ciekawsze, ta kokardka będzie jeszcze bardziej dekoracyjna, kwestia gustu, naprawdę zupełnie dowolna. Wiążę dekoracyjną kokardę, zaciskam i praktycznie pisanka jest gotowa. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogłam pokazać znowu jakąś nową inspirację. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, które do tej pory otrzymałam i oczywiście za subskrypcję. Mam nadzieję, że za tydzień również będzie się podobało. Do zobaczenia. Zapraszam.